Już jestem. Radziu? To ja. Witaj. Cześć. Zaczynamy. Gramy. Paweł, jak zaczęła się u Ciebie pasja do ciężkiego grania? Do ciężkiego grania? To z grubej rury zacząłeś, bym się w ogóle jak to jest. Ciężkie granie... No nie chcę Cię pytać o Kunicką, czy tam wiesz, Irenę Santor. Ale to było w moim życiu jak najbardziej. Było? Nie? No pewnie, że tak. Jak masz adapter Bambino, pamiętasz? Pamiętam. No to rodzice, co mieli? Mieli pocztówki dźwiękowe, tak to się nazywało przecież, więc siłą rzeczy na samym początku była babcia stała pod balkonem. No kurczę, no przecież od tego się, wiesz... No, Pocztówki pirackie były. Ale okej, no tak. Natomiast te polskie historie od tego się zaczynały. Natomiast ja bardzo szybko złapałem bakcyla na muzykę rockową. Bardzo szybko w szkole podstawowej. To szło jednym torem. Fascynacja Republiką, nawet Lady Punkiem, Tessa, ale był Iron Maiden, było Black Sabbath, było AC/DC. No i ja też szybko zacząłem grać. Grałem w zespołach różnych, no i próbowaliśmy. Ciągnęło się to tak mniej więcej do końca szkoły średniej. Na początku studiów we Wrocławiu próbowaliśmy założyć zespół z moim przyjacielem, który wówczas śpiewał w takiej kapeli Opozycja z Wodzisławia Śląskiego. Oni chyba w 80. Punk chyba to był, nie? To był taki bardziej new wave, bardziej New wave? new model army. Coś kojarzy z zresztą. opozycją, kurczę, też punkowego. Bo to był ten worek, wiesz, który eksplodował w drugiej połowie lat 80., ale oni grali ostro, rockowo, ale to był bardziej, bo tam się też pojawił klawisz, czyli oni bardziej szli w takim kierunku. Jeszcze była rapowa opozycja. Koniec lat 90. w Łodzi. Super. No, wiesz co, Popularna nazwa. ja nie lubię mówić, wiesz, no, koleguję się na przykład z Leroyem, to też mam świetną opowieść, wiesz, Waldek Kasta jest... Ale rap nigdy do mnie nie przemawiał poza takimi zespołami jak Cypress Hills, Beastie Boys. Klasyka taka amerykańska. No klasyka, płyta Judgment Night. Ach, Połączenie rapu z metalem. No oczywiście. Genialna to płyta. Jest, to jest, graj mi to. No, to graj mi to to. jest genialna płyta. Natomiast jak miałem grać, to Cię zaskoczę. To był na początku takiego już bardziej poważniejszego, w cudzysłowie, grania. To był zespół Tunel, który stworzyliśmy w szkole średniej, ale to była piosenka, jak to się mówi, studencka taka, wiesz, ja grałem na flecie, 2 gitarzystów, 2 dziewczyny śpiewały. Poetycka. Poetycka? Taka poezja śpiewana. Tak, a drugim torem szło, wiesz, jednak takie nachrzanianie, wiesz, mocne gitary. Na studiach rozmyła mi się ta droga z racji tego, że szybko znalazłem pracę w radiu. Studiowałem, zajmowałem się naprawdę poważnymi rzeczami i przyszedł moment w 97 roku, że musiałem, po powodzi, 97 albo 8 rok, musiałem wyjechać do Warszawy. Dostałem taką propozycję, jechałem założyć redakcję sportową w radiu, to było Porozumienie Radiowe, Super FM, czyli to była taka konglomeracja wszystkich esek plus dodatkowych rozgłośni komercyjnych. Tam zakładałem redakcję sportową, miałem to zrobić 3, 6 miesięcy, 9, ale poznałem swoją żonę i zostałem już do końca. I siedzę i wcale tego nie żałuję. Piękna życiowa historia. I wiesz, przyszła praca i gdzieś z tyłu głowy ja cały czas żałowałem, że nie dane mi było stanąć na scenie oprócz prowadzenia, bo prowadziłem kilka naprawdę fajnych koncertów. Oprócz tego, że byłem z kilkoma zespołami gdzieś tam w trasie. Mój brat grał w zespole Hedone na basie, kolegowaliśmy się. Industrial. Tak, no ale totalnie. Maciek Werg. Maciej Werg, dokładnie. Z Łodzi. Spotkaliśmy się 2 lata Dzisiaj temu. to Sundelit. Tak. Akurat zaprosił mnie, wiesz, w momencie, kiedy grał zespół z Anglii i teraz cholera, świetny zespół, kapitalny. Do tego samego dnia grał Deserter. Ja sobie postaram się przypomnieć. I tak sobie przypominaliśmy, wiesz, wspólną trasę z Apollo 440. No, to są kapitalne przeżycia. Natomiast później naprawdę już nie mogłem myśleć o graniu, nawet nie miałem instrumentów w domu. Bardzo zaangażowałem się w wyjazdy w pracy.
związane ze sportem. Bardzo było ich dużo, one zabierały weekendy. No, był taki rok, że ja miałem 47 weekendów poza domem w pracy. Na No to- 50 parę. Na w roku. 52 czy 53? No 52 chyba jest w roku, nie? No więc normalny związek chyba by tego nie przetrwał, Trudno by miał. prawda? No bo to są weekendy, wiesz, gale bokserskie, gale MMA, żużel, bo tym się zajmowałem, a do tego na przykład dochodziła jeszcze koszykówka w tygodniu, we wtorek albo w środę, mecze Śląska, Euroligi, Suproligi. I przyszedł taki moment, że pojawił się na mojej ścieżce Grzesiek Piotrowski, jeśli dobrze pamiętam, taki fajny kompozytor. z którym Piotrowski, tak. współpracowaliśmy przy okazji Gal KSW. Nagrywałem coś u niego, jeśli chodzi o mój warsztat głosowy. Zobaczyłem, że ma dosyć bogaty instrumentarium, jeśli chodzi o klawisze, a ja skończyłem szkołę muzyczną. O, I mówię, kurczę, nie grałem 20 lat. I tak dogadaliśmy się i Grzesiu mi sprzedał Korga, nie? tego? Tak. I tak sobie pogrywałem, potem po czym stanął, pogrywałem sobie. I nagle przestałem pracować dla Federacji KSW. Siłą rzeczy zrobiło mi się naprawdę sporo wolnego, bo to nie były tylko wyjazdy, więc grałem jeszcze więcej. Próbowałem grać ze znajomymi, ale to było wszystko robione na zasadzie czysto uczuciowej. Grania dla samego feelingu, absolutnie nie myślenia o czymś na zewnątrz. Grania dla siebie, wiesz, to jest tak jak... No Ale ty chodzisz- się dzielisz tym swoim graniem na Instagramie. I teraz nie wiem skąd, nie wiem w ogóle skąd był taki pomysł. Ktoś mi powiedział, spróbuj to gdzieś tam komuś pokazać. I parę razy zagrałem. Wydawało mi się to niemożliwe, no bo jak można zagrać piosenkę Rammsteina w domu? Po czym okazało się, że można spróbować grać po swojemu Metallicę, AC/DC. I teraz jest taka historia, wiesz, pisze do mnie człowiek, nie pamiętam, oczywiście nieznany mi wcześniej, i mówi: bardzo mi się podobało, jak zagrałeś piosenkę Rise, Rise. No, zaczęliśmy tam rozmawiać przez którąś z tych platform łączących ludzi. I on w pewnym momencie mówi: bo wiesz, bo wyglądasz jak ten typ, który prowadził galę KSW. On to był Serb, Milosz, mój przyjaciel serdeczny. I od słowa do słowa zaczęliśmy gadać i on mówi, że to fajnie wygląda, więc jakby przekonał mnie do tego, żeby to kontynuować. Znalazłem znajomych i w tej chwili nie powiem, że z różnych części Polski, bo to już są znajomi z Anglii, z Niemiec, dokładnie jeszcze z Estonii i kilku chłopaków z Polski i z Francji. Mam serdecznego przyjaciela, który jest piekarzem, a fantastycznie. No to znaczy, ja w ogóle nie chcę czegoś takiego mówić, że ktoś jest piekarzem czy coś, tylko chcę po prostu pokazać, że muzyka jest tak bardzo globalna i tak bardzo przekrojowa, że tworzy ją piekarz, menadżer sportowy, chłop, który jest ekonomistą. Rozumiesz? I nagle spotykają się nasze drogi i wtedy powstaje kolejny motyw, czyli gramy sobie w domu i ten najlepszy z nas, który ma najbardziej opanowaną sztukę montażu, ma najlepsze ucho, jeśli chodzi o produkcję dźwięku, on to później skleja, a dzisiejsze urządzenia są takie, że ja nawet potrafię nagrać, samo się nagrywa, zwykłym smartfonem, wysłać mu przez odpowiednią stronę, żeby strata na jakości była jak najmniejsza. On kompresuje, on na przykład wyrzuca wtedy z oryginalnej piosenki, tak, bo my się bawimy coverami. On wyrzuca wtedy, potrafi zrobić, że eliminuje klawisz, eliminuje gitary, podkłada nasz klawisz, nasze gitary, naszą perkusję i wychodzi z tego naprawdę fajna zabawa, która pojawia się na Instagramie najczęściej. No i chyba jest jakiś pozytywny odzew, bo na przykład patrzę, że wcale w Polsce nie są najpopularniejsze te rzeczy, które wypuszczamy razem, czy ja wypuszczam, bo najczęściej najpopularniejsze są w Niemczech, może dlatego, że z racji Rammsteina, nie? Ale wiesz, no, sporo ludzi dostrzega to w Czechach, o Niemcach mówiłem, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Kolumbii, w Japonii. I to jest bardzo miłe, kiedy trafia do ciebie taka zwrotka. Rozmawialiśmy przed początkiem nagrania. No, jest coś we mnie, że jakby ja nie szukam jakiegoś dotarcia, bo mi na tym kompletnie nie zależy. Mam swoich przyjaciół, z którymi czuję się bardzo dobrze i tyle. I naprawdę był parę lat temu pomysł taki, żeby spróbować coś zrobić, ale jeżeli nie mogę zrobić z tymi ludźmi, których cenię i bardzo doceniam
ich warsztat muzyczny, to jak grają, jak się prowadzą, no to nic nie będę robił na siłę, nie? Także stworzyliśmy kilka projektów, nawet nie wiem jak to nazwać, internet connecting people, wiesz, i na razie sprawia nam to jakąś tam zabawę i pozostajemy przy tym. I najczęściej właśnie są to cięższe brzmienia, takie mocno rockowe, oczywiście najwięcej Rammsteina z racji tej wspólnej pasji do tego zespołu. Ja to zauważyłem, bo jak wrzuciłem twoje zdjęcie, że będziemy robić odcinek wspólnie, to pojawiły się na Instagramie komentarze właśnie międzynarodowe. Yo, my brother. No, myślę, że jakby to powisiało trochę dłużej, to by więcej osób odpowiedziało, ale bo to wiesz, bo to nie są ludzie młodzi, tylko oni pracują czy coś. Jasne. Anonsowaliśmy Ale, to ale wiesz, to też mi pokazało, że masz tą grupę odbiorców międzynarodową. Czy nawet nie masz, mamy, nie? Mamy. Bo my Okej, właśnie, mamy. wiesz, staramy się mówić o sobie w pierwszej osobie liczby mnogiej. My. Że, nie? I to jest fajne, bo to są takie przygody, które są bardzo często niespotykane, żeby dzielić się takimi rzeczami nieduchowymi, a wręcz materialnymi. Nie? A jeszcze chciałem wrócić do tych pocztówek, bo po pocztówkach musiały być winyle. Czy były kasety, Były, CD-ki? Tak, oczywiście. Na początku, wiesz, był ten pamiętny Bambino i był magnetofon ZK-140 ze szpulami. I pamiętam, że tam oprócz takich historii, to mój ojciec miał nagrane czerwone gitary, bodaj koncert z Sopotu, bo pamiętam, że był taki, jak oni grali w Sopocie, nie w Opolu, tylko w Sopocie. Demis Roussos, Goodbye My Love, wiesz. Tak, oczywiście. Wielki człowiek też na scenie w Sopocie. A ja zacząłem się bawić tym w okolicach mniej więcej 5. klasy szkoły podstawowej. Mama była na tyle fajna, że kupiła mi. Słuchajcie, ja pochodzę z małego miasta. Przepraszam, że mówię, słuchajcie, ale bo wiem, że jesteście No tak, z Maćkiem. tak. Natomiast była taka historia. No, był ten rok 83, lista przebojów, wszyscy słuchali, no i nagrywali i spisywali w zeszytach. No i każdy chciał mieć, ja marzyłem o takim magnetofonie kasetowym. I on był oczywiście produkowany w Warszawie na bazie licencji Grundiga, czyli magnetofon Kasprzak. Nie? Tak. No i ja pochodzę z Żar. I tam był jedyny sklep, żeby nie skłamać, czy to się nazywało Zurit, czy Unit, no nie pamiętam w tej chwili. Prawdopodobnie Zurit to był zakład, w którym się naprawiało, ale z racji tego, że Żary były małym miastem, to tam się i naprawiało, i kupowało. I na tych niecałych 40 000 ludzi przyszło 6 magnetofonów. Z czego 2 działały, a 4 były zepsute, więc ja dostałem ten zepsuty. Można w nim było słuchać radia. Magnetofon nie działał. No ale trafił od razu do naprawy i tam po jakimś czasie te kasety działały. Czyli wiesz, no, były faktycznie na początku te pocztówki dźwiękowe, taśmy i później kasety, no kasety, które ciągnęły się bardzo, bardzo długo. I płyty Kolekcjonowałeś kasety? Tak. Ja miałem 2 worki kaset, które straciłem. I tego najbardziej żałowałem, bo córka mi to zaczęła wypominać. Ale widzisz, i przychodzi ten moment w szkole podstawowej. Tutaj mam kilka płyt, które są moją historią TSA Heavy Metal World, wiesz. Nie, o to zapytać właśnie. Że jak się kupiło, Kiedy to, poznałeś TSA? Poznałem TSA przy pierwszej płycie. Pierwszej płycie, którą zdobyłem w jaki sposób? To był który? 82 rok? Chyba tak, z tego co pamiętam. Dostałem tę płytę, ja ją mogłem kupić za to, że oddałem 20 kg makulatury. Był skup makulatury. W skupie makulatury były płyty TSA. Można było to kupić pod warunkiem, że się przyniosło 20 kg makulatury. W Żarach, województwo dawne zielonogórskie. Także takie to były czasy, że jak się, wiecie, opowiada to teraz komuś, to po prostu jakiś absurd. No, po prostu, Ludzie stali w kolejkach. w kolejkach? To były to niewyobrażalne. W Zabrzu pamiętam, jak kupowałem płytę Classic Nouveau, w połowie lat 80. wyszedł ten album razem z nowym rozdziałem. To się pokryło. To kolejka na ulicy Wolności w Zabrzu, w sklepie muzycznym, to było, ja nie chcę mówić, ale to było paręset metrów. Ja nie pamiętam. Wiem, że obie płyty udało mi się kupić. Nie wiem, jak to się stało, nie pamiętam tego. Wiem, że obie To płyty... się musiałeś wystać w tej kolejce. Wiesz, ale ja
ktoś mi wtedy uświadomił, że faktycznie komuniści bardzo dbali o ten rynek śląski, żeby tam było jednak więcej, no bo to po gierku zostało i jakby to się ciągnęło. Także no faktycznie udało mi się, bo wiesz, w okolicach Zielonej Góry czy w Żarach, no to jak przyjechała dostawa do księgarni, już się bardzo zaprzyjaźniłem z panią, bo chodziłem do szkoły muzycznej przez obok księgarni, której część była też muzyczna. Pani powiedziała, że jutro będzie dostawa płyt. Ja mówię, jakich płyt? No pani nie wiedziała. Czyli to był rok 84. Biało-czarne pasy, przyszły nowe sytuacje. Kurwa, przyszły 5 czy 6 sztuk na całe miasto. No i w te pędy do Matuli. Ile ta płyta kosztowała? Pamiętam jak dziś, 700 zł. No przecież matka jak usłyszała, że 700 zł, a przecież płyty TSA Live czy coś to były w okolicach 200-20 zł. Jeśli dobrze pamiętam, ta płyta, przyrzekam, że nie sprawdzałem, ona kosztowała albo 80, albo 100 zł. No i wiesz, za Republikę 700 zł. Zresztą później zostali wygwizdani i spaleni w Jarocinie. Grzegorz Ciechowski i spółka za tą cenę, ale to płyta, która ma dla mnie olbrzymie znaczenie. No i tak to się, wiesz, wykuwało. Natomiast to były cały czas czasy podstawówki. No i był przełom podstawówka, szkoła średnia. Trafiłem troszeczkę tak na nielegalu. Pojechałem na OCHAP. Nie wiem, czy pamiętacie, co to były. Ochotnicze Hufce Pracy, czyli... To dziś działa. Tak? Świetnie. Uważam, że kapitalna To dziś forma. działa. Kapitalna forma. Zarobiłem w Szczekocinach ponad 4000 zł pracując na budowie. No mama była przeszczęśliwa, no bo wiecie, miesiąc czasu się pracowało na tej budowie w Szczekocinach, drugi miesiąc wakacji z rodzicami, u dziadków, pojechaliśmy w Bieszczady. Ja mam te 4000. Mama mówi, to sobie coś kupisz, nie? Jakieś ciuchy tam. I pojechałem do Krosna. I w Krośnie trafiłem do sklepu. Nie pamiętam jak to się... No jakiś taki, wiesz, no prywatny sklep to był. Tam były płyty. I zobaczyłem płytę Let There Be Rock AC/DC. I zobaczyłem później taki single Deep Purple Fireball i Highway Star. I ja to kupiłem. I zapłaciłem za to ponad 3000 zł. Czyli 1/3 wypłaty mi została na całe życie. Na całe życie, jakbym miał pracować. To normalna wypłata była, nie? No tak. Przyjechałem z tymi płytami już do tej swojej rodziny, z tego Krosna, tam pod Sanok. No to myślałem, że matka się rozpłacze. Że nie kupiłem sobie kurtki, butów. Jeansów. Można już było, wiesz, nawet No, w Bieszczadach kupić jeansy, nie? Tylko kupiłem jakieś 2 plastiki, ona była załamana. Ale wiecie co, no teraz to są historie, które pięknie się opowiadają. Mam nadzieję, że się fajnie też o tym słucha, bo w tej chwili jest taka nadpodaż wszystkiego. I muzyki też. Tak. A wtedy myśmy łykali, łaknęli wszystkiego, czekaliśmy. No dobrze. Ja pamiętam tą erę przedinternetową, gdzie się słuchało radia, Oczywiście. wymieniało się ze znajomymi na płyty, czytało się prasę muzyczną. Pamiętasz takie pismo non-stop? Oczywiście. Kurwa, stałem w kolejkach, żeby to kupić. Ja jestem trochę młodszy, może nie wyglądam, ale pamiętam później, wiesz, Brum, nie Brum, te początki lat 90. No to było niesamowite, tak, że człowiek chłonął, czy tam Metal Hammer, tak? No tak, ale to ja Ci przypomnę, tylko nie pamiętam, który to był rok, albo 80. To była pierwsza połowa lat 80. i ten non-stop, w którym pisał Rogowiecki, Mann, Chojnacki, tylko oni pisali, nawet zdarzało się, że pisali o Sex Pistols, Tam fajne okładki w ogóle były też. Była taka okładka z takim piwem. Człowiek pracy potrzebuje 4000 kalorii dziennie, piwo ma tam 220, nie? I później jazda. W ogóle to było w takim szmaciarskim papierze wydawane czy coś. No to były kapitalne historie. I to się kolekcjonowało. Ja to odkładałem do teczek. Masz to czy nie? Nie mam. A chcesz? Wiesz co, na pewno nie chciałbym komuś tego zabrać, natomiast z przyjemnością bym chciał to zobaczyć. To ja Ci to dam. Naprawdę? Tak, bo kupiłem chyba z 2 czy z 3 tygodnie temu chyba Co ty rocznik powiesz? na starociach. Sprawdzę w domu, czy to jest na pewno non-stop, ale wydaje mi się, że to jest non-stop. Nie było chyba wtedy. Non-stop był jedyny muzyczny w tej pierwszej połowie lat 80.
I w różnych tam na przełaj razem pojawiały się czasami artykuły o muzyce, natomiast non-stop był w takim szarym papierze wydawanym, wiesz, druk czarno-biały, czasami, wiesz, jakiś tam Znaczy tam jest kolorowany na czerwono. wyblakły kolor bardzo. No, Dobra, ja taki sprawdzę tam. jeszcze dziś. Przyjadę. Wyślę ci Usiądę, to. poczytam. Dlatego wiesz, tak jak się spotkaliśmy ostatnio na targu Staroci w Falenicy, to spoglądaj właśnie na prasę, bo nieraz tam ludzie wynoszą z domów. Tak, to ja widzisz, chcę teraz się jeszcze wybrać do Lublina, jest parę miejsc, które poznaję. To ja cię tu zabiorę w okolicach w dobre miejsca. To chyba już po nowym roku, ale z przyjemnością. ale to z przyjemnością. Żeby pogoda trochę też sprzyjała. Tak. No bo to nie ma przyjemności, wiesz, w zimnie chodzić, tak? Tak, oczywiście. Zresztą jak te płyty szukać, wiesz, tych rzeczy, bo to ręce Wiesz, marzną. Okej, to jest, jeszcze też jest, dużo zależy od samego sprzedającego, no jak to eksponuje, no bo sam wiesz, że zaczynając od tych takich ludzi, którym najmniej na tym zależy, że wrzucą te płyty do kartonu i one leżą jedna na drugiej, czasami jedna bez okładki, czasami coś tam. No doskonale to wiesz, bo też chodzisz po takich miejscach. Tak, i od antykwariatów po targowiska różne, nie? Natomiast stało się to mniej więcej chyba od 15 lat temu, że to stał się biznes na nowo, prawda? Tak. Że, Może nawet nie aż 15, trochę mniej. wiesz co, ja sam ze sobą przegrałem, bo ja miałem bardzo fajną kolekcję płyt, bo ja mieszkałem, wspomniałem o Żarach. I pod koniec mojego technikum, 88-89 rok, myśmy mogli jeździć do Berlina Zachodniego. No i wiesz, jak to chłopaki przy granicy. Nie przemycałem fajek ani alkoholu, ale okej, jedną sztangę gdzieś tam zawsze miałem, to co było dozwolone, ale były inne rzeczy, które się zbywało i ja zawsze za to kupowałem na folwarkach płyty. I te płyty, pamiętam, można było kupić nawet od 2, 3, 4 marek, a w ogóle jak za pierwszym razem pojechałem do Berlina Zachodniego i jak zobaczyłem Nevermind the Bollocks, cena 9,95 DM, no to wyżebrałem u matki te pieniądze na tą płytę. To i tak było dużo, nie? Do reali polskich. Bracie, to dla normalnego człowieka skorygują, ale nie wiem, czy to nie było też właśnie 1/5 miesięcznej wypłaty, bo tam ktoś liczył, że w Polsce za komuny w tym czasie zarabiało się $20-25, nie? A myśmy mieli tą możliwość, żeby kupić jakiś Prince Polo, pojechać i sprzedać tam za 1,5 marki. No, i tak. Wiesz, ja kiedyś wpadłem na pomysł, bo miałem bardzo fajną przygodę. Myśmy sobie z kumplami piratowali taśmy. Wiesz, jeździliśmy, grał Kult w Zielonej Górze, nagraliśmy sobie koncert Kultu, sprowadzaliśmy sobie płyty punkowych, takich undergroundowych zespołów, nawet ze Związku Sowieckiego. Czarnej Kofie był taki zespół i wiesz, i to kompilowaliśmy, plus do tego nagrywaliśmy ksennę, coś tam i robiliśmy takie swoje kasety. I ja przez przypadek taką kasetę zabrałem właśnie na któryś wyjazd do Berlina. No i podszedł chłop, Polak, czyli to był rok 88 albo 89, emigrant tam ze stanu wojennego, bo to pamiętam, zabrał mnie do siebie do samochodu, ale zapytał wcześniej, czego słucham. Ja mówię, pokazuję mu tą okładkę, że on tam widzi Deserter, coś tam mówi, że już tęskni za polską muzyką, lubi ten. I mówi, to daj posłuchać tego, nie? I wzięliśmy, on wziął tam, nie wiem, otworzył tą swoją furę i zapodał tą kasetę do takiego sprzętu, że ja po prostu tam mówię, no Boże Święty, co ten człowiek nie każe. Po prostu. I on odsłuchał tego i mówi, przewinął, wiesz, coś tam. A myśmy to zgrywali z płyt, a później sobie najemników, wiesz, tworzyliśmy tak na kumpli. Nie handlowaliśmy tym. Ale pasja była taka, żeby na przykład do tego zrobić okładkę, nie? Jasne. I on to zobaczył, że to jest, wiesz, z okładką. I on mówi, no nie dam ci więcej za to niż 7 marek. Ja mówię, człowieku, za 7 marek to ja kupię z 40 kaset Ireny Santor, tak zwanych 40, bo pamiętacie, że były kasety Tak. 60, 90, 120 nie pamiętam, a może i były, bo ja na stylonówkach głównie jechałem, a później na basach. Ale były 40, gdzie tam, wiesz, właśnie Irena Santor, Mazowsze, miały tam, wiesz, 20 stron, 20 minut z jednej, z drugiej, to myśmy to najczęściej kupowali, żeby właśnie ten. Ja mówię, cholera, no wziął chłop za 7 marek. Że ja po prostu wróciliśmy, podrapałem się po głowie, już były maszyny Xero, więc wtedy zaczęliśmy tworzyć, dobra, na handel. I słuchajcie,
przyjeżdżaliśmy bardzo często na Kreuzberg, no bo tam siłą rzeczy też była taka grupa subkulturowa, punkowska Tak. i oni się bardzo interesowali tą muzyką właśnie, czeskie zespoły, polskie, sowieckie i ja po prostu zrobiłem sobie z tego fajny taki biznesik i okej, tylko że rynek został w pewnym momencie nasycony, no bo ja tych kaset mógłbym sprzedać ze 110, nie więcej. Absolutnie nie więcej, nie? Bo to też no, to nie był hit, że tam wszyscy przychodzili i ten, ale jak miał różowe włosy, to mu mówiłem, słuchaj, underground mówi, aus tam, kurczę, Polen. aus komunista, Aha, tam aha. system. I on, wiesz, tam, i mówi, tak, to mniej więcej zawsze było takie, wiem, właśnie 7-6 marek. No, to za jedną kasetę ja miałem 10 tych właśnie, teraz mi się przypomniało, że Świetny nie biznes. 40. Słuchaj, więcej, ja ci za chwilę powiem, bo jeszcze na tym zarobiłem na koncert The Wall Rogera Watersa na Potsdamer Platz no i tam się nawiązały takie historie i w pewnym momencie jadę z tymi kasetami, już ich nie sprzedaję, no bo już ten i zatrzymuje mnie celnik w drodze powrotnej, mówi, co pan wiezie? Ja mówię, no taśmy. Gdzieś pan kupił te taśmy? Ja mówię, wie pan co, no to są moje taśmy. No człowieku, a co ty mówisz? Mówię, tu jest cena w markach przecież napisana. Myśmy nawet tak się wycenili, że cenę w markach pisaliśmy. Nie, to myśmy tam robili dla kolegów w Berlinie Zachodnim. No, on chciał to zabrać, odbić, twierdząc, że ja przywożę coś, co sam zrobiłem z Berlina Zachodniego. No, kapitalne historie, kapitalne, ale bardzo często, właśnie, i bardzo często obracaliśmy to na płyty. Mhm. Wymiana po prostu. To znaczy, wiesz, to co zarobiłem na kasetach, No kupowałeś za to oczywiście płyty. kupiłem sobie spodnie, buty, kupiłem sobie nawet mały klawisz, taki, który kosztował tam z 70 marek, no bo bardziej to był zabawkowy, ale u nas w ogóle czegoś takiego nie Nie było. było. Ale zawsze zostawało mi na to, żeby tam na tym Kreuzbergu wpaść na ten Flohmarkt i coś kupić, więc jak wracałem, to z reguły to były płyty, a goście przywozili spożywkę, więc ja zawsze byłem takim troszeczkę dziwakiem, no bo po co płyty, nie? Przecież jakby pan wziął tam 20 czekolad, to by pan je lepiej sprzedał. Ja mówię, no ale no, nie są czekoladą. No mam 2 czekolady, no ale nie 20. No i tak to później tak ucichło, ale finał właśnie był taki, że odłożyliśmy sobie, pamiętam z moją koleżanką po 49, chyba 50 na koncert Rogera Watersa, kiedy runął Mur berliński. nie? No i wtedy na legalu człowiek wszedł, stał w tym gronie tam tych 300 000 ludzi z całego świata. Od godziny, pamiętam, 10, bo pociąg z Żar przyjeżdżał gdzieś koło 8 na ten Potsdamer Platz, tam trzeba było się dostać w tym słońcu. To pierwsza moja taka duża impreza, pierwszy w ogóle duży koncert. Się doszłapiamy w tym upale i w tym po prostu w tym morzu ludzi. No i widać już bramkę i nagle mówię, tak, co tam się dzieje? Nie? I tak cały czas napływ czegoś. Od strony tej bramki w kierunku jakieś butelki, coś tam. No bo, no, dla mnie to było wszystko nowe, nie? Ale dla innych zapewne też, no bo zabierali wszystkim alkohol, no to więc tam okazało się, że przy tej bramce, jak oni widzieli, że zabierają, no to odbijał, brał łyka i podawał dalej, nie? Ale to nie, to było bardzo bezpieczne, natomiast mówię, kurczę, no, niesamowita atmosfera, że tam człowiek mógłby paść, bo było bardzo ciepło, pamiętam w tym dniu. Odłożyłem sobie też wtedy bilet na koncert The Cure, który uwielbiałem i uwielbiam do tej pory w Lipsku. Także to były piękne czasy, które, wiesz, tego technikum, w którym ja miałem bardzo dużo przyjaciół, którzy byli zafascynowani od Pink Floyd właśnie po Iron Maiden. Wydaje mi się, że jak na tamte czasy, to jest pierwsza połowa lat 80., to dosyć szeroki wachlarz. I później, wiesz, matura, to już pojawił się właśnie The Cure, nawet Pixies już słuchaliśmy. Także no, więc udział na przykład w tym fantastycznym, wiesz, wydarzeniu na Potsdamer Platz to było takie zwieńczenie, nie powiem całej młodości, ale jakiegoś takiego okresu, który na pewno mnie ukształtował, nie? Bo wtedy właśnie bardzo dużo muzyki było. Duża symbolika też. Tak, wiesz, no w ogóle ten upadek komuny to też jest olbrzymia symbolika, nie? No jeszcze to The Wall w Berlinie, to już w ogóle.
To było bardzo symboliczne, ponieważ moja koleżanka... Ona YouTube była, przecież też tam grało chyba, nie? Nie, YouTube. Nie grało, tylko płyta była chyba z Trabantem na płycie. A, No. Achtung Baby, tak. Tak, na Achtung Baby przecież też był ten element bardzo mocno właśnie, no. berliński, tak. Akcent, no. Tak. Natomiast tam chyba, już nie pamiętam, wiesz, tak od Van Morrisseya, Cyndi Lauper, chyba największą gwiazdą tego głównego wątku, czyli wiesz, The Wall, oprócz Watersa, to najbardziej oczywiście dla mnie to byli znani Skorpionsi, nie? Którzy zagrali In the Flash na początku, nie wjeżdżając tymi limuzynami. Także... Wind of Change, nie? Też ten utwór zmian. Tak, i to było po już, nie? Także oni weszli w ten klimat, oczywiście, że tak. Zresztą Scorpions to też jest taki zespół, ja nie wiem, czy to nie był taki pierwszy, mocniejszy, w cudzysłowie, no, jeżeli można uznać Scorpions za mocniejszy zespół, nie? Ale taki, wiesz... No taki hard rock, tak naprawdę. Tak, który można było usłyszeć na liście przybojów programu trzeciego, nie? When the smoke is going No down. taki hard rock grany w radio. Dokładnie, no. Tak, i to się właśnie też wiąże, że wiesz, że te płyty gdzieś tam cały czas w tym życiu się pojawiały. I wiesz, jaki był najgorszy moment dla moich płyt? Miałem ich naprawdę sporo. To był koniec tej epoki szkoły średniej, wyjazd na studia do Wrocławia i ta cała moja kolekcja została w domu i wtedy pojawiły się CD-ki. I odpłynąłeś. I odpłynąłem. A miałem naprawdę, wiesz, ja nawet potrafiłem, w jakiś sposób tak oddziaływała, na przykład moja korespondencja, napisałem do radia w Berlinie list, po płycie Disintegration, The Cure. Piękna płyta. Oni wydali taką, wiesz, taką płytę, na której była piosenka Mixed Up. A wcześniejsze wszystkie utwory to były remiksy. Więc mój niemiecki nie był perfekcyjny, ale napisałem do nich, że w ogóle co to wiesz, w ogóle jeżeli znałem The Cure, to tylko z oficjalnych wydawnictw, nie? No i przysłali mi płytę. O. Przysłali mi płytę, Mixed Up, no to kolejne po prostu paradowanie po mieście z płytą pod pachą, nie? No i kurczę, CD-ki to wypchnęły. I uległem, no, gdzie? No wszyscy ulegali temu, żeby wiesz, zamienić tego winyla, który już tam gdzieś przeskakuje, trzeszczy, a tu trzeba mieć to, a tu a tu masz takiego małego jakiegoś do odtwarzania. Jak to gra ładnie. Ładnie, kurczę, takie delikatne słuchawki. No i pozbyłem się tych płyt, nie? Sporo części rozdałem, a te najcenniejsze oczywiście te zagraniczne, no to dobrze spieniężyłem we Wrocławiu. No i co, teraz odbudowujesz kolekcję? Wiesz co, i No bo jak widziałem Cię na targu Staroci, jak się spotkaliśmy ostatnio, no to też tam ostro grzewałeś po płytach. bo ja mam płyty w 3 miejscach, natomiast tutaj mam, wydaje mi się, tu gdzie mieszkam, Nagrywamy, takie płyty, tak. Te, których na pewno nie chciałbym nikomu oddać, nawet córce, bo jak chcesz mieć tą płytę, to ja Ci kupię nową, a tą Janis Joplin z 68 roku, to ja Ci jej nie dam, nie? Byliśmy po Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej, zrobiliśmy sobie z rodziną taką eskapadę do Toronto. No świetnie, Niagara, w ogóle wszystko. Niedziela, pchlitarg. Nie no, idziemy oczywiście, nie? Ale ja Cię doskonale rozumiem. I idziemy, no córka sobie kupiła aparat, takiego jednorękiego bandytę, żona sobie coś tam też kupiła, ja tak patrzę. No, autentyczne, oryginalne wydanie pierwsze kanadyjskie, Janis Joplin, Led Zeppelin, coś tam. I tak pytam się typa, po ile te płyty, nie? On mówi, no Janis Joplin mam 10, ja mówię, no 6. I dobra, 8 dolarów kanadyjskich, czyli ile? 27 zł. Dziękuję. No i wybrałem dla siebie, dla mojego przyjaciela, który jest moim szefem, Beatlesi oczywiście, za naprawdę śmieszne pieniądze. Chodzimy z tego pchlitargu, każdy zadowolony, każdy coś ma, idziemy na kawę. Tak sobie to oglądam. Tutaj YouTube, właśnie Cepelini. No, tych płyt miałem chyba z 8. A żona mówi, Paweł, przecież my nie mamy gramofonu. Ja, no tak. No to był chyba przedostatni na dzień. Dobra, to na wtorek wyskoczę do marketu i kupimy. No i tak się zaczęło, wiesz, odszukiwanie, wiesz, takich płyt, na których mi tam bardzo zależało,
zależy. No i parę rzeczy się udało znaleźć, a parę rzeczy... Tylko nie mam już w tej chwili takiej nakrętki, że muszę. Bo to jest tak trochę też tak mam w życiu, że ja niczego nie muszę. Jak trafię, to będzie. Jak szukam płyty Ministry, Psalm 69, Ach, to ja jaki chcę, piękny album. to ja chcę mieć tą płytę, ale ja ją trafię w końcu. Mój kolega, mój przyjaciel Tomi z Bielska Białej pokazuje, że ją ma i mówi, że tu możesz ją kupić. Ja mówię, nie stary. Jest pewna celebra, że jak wchodzisz na Manhattanie do jakiegoś sklepu i widzisz tę płytę, którą chciałbyś mieć, i ona kosztuje tam $20, to jest taka Mhm. już troszeczkę wyższa cena, nie? Dobra, biorę bez zastanawiania, nie? Ja trafię. Jest kilka płyt, których mi brakuje, które są w moim kanonie i muszę je mieć, natomiast no, nie zrobię tego nic na siłę, bo uważam, mam taką generalnie... Ja wcześniej zasadę. tak miałem, że próbowałem na siłę zdobyć, No, bo chciałem tak szybko mieć. A teraz też właśnie ale tak nie się uważasz, że to ci zchillowałem. więcej przysporzy radości, że wiesz... I nie, ja już się parę lat przestawiłem temu właśnie, że na to, że wolę poczekać i mieć tą radość, kiedy ją znajdę gdzieś w okazyjnej cenie, w No. super stanie, Bardzo dokładnie. na takim targu staroci albo w jakimś małym antykwariacie. Miałem już tak parę razy w życiu, bo w Neapolu na przykład znalazłem 2 krążki z muzyką z filmów o Jamesie Bondzie, których mi brakowało do kolekcji. Okej. I kupiłem je w ogóle, koleś miał po 10 euro, zapytał mi się, czy jestem wariatem, że chcę to kupić, mówi to weź sobie 2 za 10, tak? Bo mówi, kto to słucha ścieżek Tak. dźwiękowych z Bondów, tak? Więc no można to trafić, tak? No, nie wiem, ostatnio trafiłem za jakieś grosze, kurcze, za 100 zł, no to też mała kwota, kult pierwszy, tak? O, I też zupełnie przypadkowo, bo byłem na targu staroci, przeglądałem w kartonie płyty, podszedł do mnie pan i mówi, a zbiera pan płyty? Ja mówię, zbieram, bo ja mam takie 3, pan sobie zobaczy, chcę sprzedać. No i no i to jest, I no i to to jest jest to, to, bo ja tak? ci powiem szczerze, że nawet nie Ptaszyna sprawia... Wróblewskiego na przykład trafiłem. Byłem u mojej mamy, podjechałem na targ staroci tam w jej okolicach w Wielkopolsce. Grzebię po kartonie, wyciągam Ptaszyna płytę, pytam się pana ile? 50 zł. No, Przyjeżdżam, patrzę z autografem, z dedykacją. wow. No i to są takie te smaczki właśnie. I dlatego, nie? wiesz co, nawet jak są giełdy płytowe, to ja idę z nastawieniem, że mogę, a nie muszę. Ja mam podobnie. A ja miałem Idę, ten mogę, a nie muszę. Tak, miałem tę nakrętkę, że wiesz, o AC/DC, Metal Heart muszę mieć, przepraszam, Accept, nie? Mhm. Które, no nie ma, aż w końcu trafiłem. I to wiesz, właśnie nie było na giełdzie, tylko przyjechał gość, tam się gdzieś wystawił, też przy okazji jakiegoś tam eventu i trafiłem, nie? Także to mi sprawia bardzo dużo radości i tak się tym bawię i to chłonę. Ja też właśnie się tak bawię tą kolekcją, budowaniem tej kolekcji swojej, bo brakuje mi naprawdę bardzo dużo płyt takich, które bym chciał mieć, bo sam wiesz, czym głębiej wchodzisz, tym więcej chcesz. Ale zaraz ci coś powiem, no. I największą radość mi sprawia to, że ja ją właśnie znajdę gdzieś. Dokładnie. No, to prawda, Nawet nie spodziewam się tego, tak? Dlatego każdy mój weekendowy wyjazd na przykład na jakiś tam targ staroci czy wyprzedaż garażową, jadę zawsze rano, mam takie wiesz skrzydła, bo nie wiem co znajdę. Nie no, super, ale absolutnie się z Tobą zgadzam, bo nie oszukujmy się. Czy Ty, czy ja, jakbyśmy chcieli na siłę odbudować kolekcję i mieć wszystkie płyty zespołu X, Y, Z, to zrobimy to w ciągu 2, 3, 4 miesięcy, w zależności od tego, jak nam się będzie układać historia w pracy. Na przykład. Tak, nie? no zasobność No, portfela. oczywiście, że tak. Zasobność portfela może spowodować, jeżeli dostaniesz premię tam jakąś za coś, nie? To ty sobie nawet kupisz tam, nie wiem, 150 płyt, no bo przesadziłem 150 płyt, no. Kupisz sobie tych 70 płyt, wiesz, jeżeli całkowicie masz odpłynąć. Ale to, No tak, i co będziesz wejdziesz miał- na Discogsa, no, czy tam na polskie portale i chcesz, to masz, no, tak? tak. Mnie na przykład też dużą radość sprawia to, że jak jadę sobie gdzieś na targ, trafiam jeszcze, zdarzają się takie osoby, które mówią, mamy po 10 zł. No i tam, wiesz, grzebiesz i nagle patrzysz, o Matko Boska, nie wierzę, że to jest, tak? No. To ja ci coś powiem o płytach za 10 zł. Kupiliśmy ten gramofon po powrocie z tego Toronto, no ale mieliśmy mało płyt. Mówię, no trzeba ten. No i szukamy. No i trafił mi się bardzo sympatyczny człowiek. Dobra, nie będę mówił. W centrum Warszawy mieszkał chłop w moim mieszkaniu. Mam nadzieję, że mieszka cały czas. No to odkupiłem sobie płyty
niego Republiki, bo miał naprawdę właśnie w takich cenach 15-20 zł to już była droga płyta. I miał je w rewelacyjnym stanie. On miał je w takim stanie, jakby one były niegrane. Kupiłem sobie u niego właśnie, wiesz, to co chciałem. I to był jakoś tak październik i on do mnie w listopadzie dzwoni i mówi, czy nie chciałby pan jeszcze u mnie płyt poszukać, kupić? Ja mówię, a co pan ma? On mówi, no ja mam wszystko. Ja mówię, no ale jak pan ma wszystko? No pan przyjedzie do mnie. Pojechaliśmy z żoną i z córką. Chłop miał z 20 kartonów płyt, które były wydawane od 80 roku i miał wszystkie płyty. Okazało się, tu później mi opowiadał, że miał w rodzinie kogoś, nieważne kogoś, kto przynosił te płyty. Nie pamiętam, czy wtedy już był Wi-Fi, czy nie, no ale polskie nagrania, tam muza. I on miał, więc ja przysiadłem przy tym i wiesz, i schodzimy naprawdę głęboko, czyli wiesz, Grechuta, oryginalne wydanie, Niemen. Za chwilę polska muzyka rockowa lat 80., to co ja zacząłem od niego odkupować, wiesz, Republikę, to zeszliśmy nawet do poziomu Izraela, który uwielbiam, mimo już nie ma z nami Roberta Brylewskiego i kilku innych dżentelmenów muzyki. Aż mi było głupio, że po prostu tak tanio kupuję u niego, nie? Ale on był zadowolony, także dobiliśmy targu i wiesz, no nie miał w sobie takiej żyłki, żeby gdzieś z tym pojechać, coś z tym zrobić. takiej biznesowej. Wiesz, no zbliżały się święta. On mi też mówił o tym, że dla niego, wiesz, tam ile myśmy zostawili, nie wiem, tam 500 czy 600 zł. To był dla niego ogromny Duży zastrzyk zastrzyk. gotówki, olbrzymi, nie? A myśmy wynieśli stamtąd chyba z 40 płyt. No nie, przesadziłem. Ale grubo ponad 20 płyt wynieśliśmy, wiesz, także to nam wychodziło tam, nie wiem, czy 20, coś takiego za sztukę, nie? To właśnie wśród tych płyt była według mnie najciekawsza płyta, najlepsza Grechuty, nie? Którą później, wiesz, moja żona wrzuciła. A gdybyśmy chcieli to sprzedać, ja mówię, ale nie chcemy sprzedawać, ale gdybyśmy chcieli to sprzedać, 220 zł, oryginalne wydanie. Także no, wiesz, ja generalnie uważam, że muzyka, obcowanie z muzyką jest nie dla wszystkich. To wiesz, to buduje w tobie jakąś wrażliwość przede wszystkim, prawda? To, że jak idziesz ulicą i zobaczysz, że dzieje się coś złego, to szybciej zareagujesz na to. Przepraszam, że tak mówię, ale tak uważam. Tak samo wiesz, czytanie książek, czy coś, ale ja mam największy sentyment do muzyki. Także To dlatego teraz chciałem Cię zapytać o Rammsteina. o Rammsteina. Którego dziś mamy, panie Radku? Dziś mamy 20 dzień listopada. Ale chyba nie zdradzam, no bo program jest nagrywany, prawda? To oczywiście. Dobra. To nie jest tajemnica, kiedy nagrywamy. To teraz, jak Maciek się spóźni z montażem, to widzowie będą mieć do niego problem, a nie do mnie. Dobra. I teraz słuchajcie, ja Zobaczą, jaki ma timing ekspresowy. Czyli tak... Dobra, Tak. albo będzie cięcie. Dobra, Tak. słuchajcie. Pracowałem w Radiu SK we Wrocławiu i między innymi zajmowałem się muzyką. I współpracowałem z paroma agencjami, jeździłem na odjazdy, na takie duże festiwale, na występy pojedynczych zespołów. No pamiętam, jak Beastie Boys przyjechało do Warszawy. Dla mnie to była wyprawa wtedy jeszcze z Wrocławia do Warszawy, no bo tam pociąg, nie pamiętam, czy 6 godzin jechał, czy 7. Całą noc jechał generalnie. 95 rok, 29 dzień listopada, Klub Stodoła grają jako support Illusion, jako gwiazda wieczoru Clawfinger. Szwedzi. No nie mogę, nie no, kurde, ja szalałem. Między nimi grał jakiś taki zespół z Niemiec, Rammstein. No w ogóle nawet nie wiedziałem, nie? No i pamiętam, że kompletnie, absolutnie nie znałem nic, nie? Tylko jak dali czadu, bo umawialiśmy się, że będziemy tak grzecznie mówić, ale po prostu rozwalili system. No i później, wiesz, troszeczkę tak zapomniałem o tym zespole, ale o koncert, pamiętając, że koncert na mnie zrobił duże wrażenie, była pierwsza, druga płyta, wiesz, nagle pojawiają się, wiesz, te takie hity. Później jest film, później i właśnie, wiesz, i później stają się globalne piosenki, wiesz, Du hast Engel, który już, wiesz, wszyscy znają.
No i Płyta Zensów, Engel, nie? ja już tak, ja już byłem na tym torze, ale jakoś nigdy nie potrafiłem się zgrać, żeby zobaczyć. Widziałem jakiś koncert jeszcze Rammsteina, ale nawet nie potrafię go umiejscowić. I nie pamiętam, czy to była Warszawa, czy to były Katowice. Mógłby to być, ale rąk nie położę. I tak mocniej pamiętam, że w roku 2017 okazało się, że mój dobry kolega robił koncert Capital of City albo City of Capital we Wrocławiu. I tam chyba było Limp Bizkit i Rammstein. No i wtedy po prostu, kurczę, no nie wiem, no odżyła po prostu. Bo ja cały czas słuchałem Rammsteina, ale wtedy dawno niewidziany koncert, wiesz, z tą całą już oprawą, która już była oprawą stadionową. No i mówię, nie. No to jest to, że mam tak dużo szacunku, uznania dla wielu artystów, dla wielu zespołów, ale mówię, no ci goście tworzą jest coś, co jest jednak naprawdę na dzisiejsze czasy dla mnie oczywiście, bo nie mam prawa nikomu mówić, co dla innych, mówię o sobie. Przy tej ekspresji, przy połączeniu instrumentów wszelakich, wykorzystywaniu do śpiewu i czasami dzieci i kobiet, wiesz, no to jest coś, co rozrywa. No, ja jeżdżę i słucham Rammsteina, nie powiem Ci, że od 30 lat, ale tak od ponad 20-25. No. To jest twój ukochany zespół. Ja mam kilka ukochanych zespołów i nigdy bym nie powiedział, że jeden jest ukochany, ale Rammstein jest ukochany, a jest wyjątkowy z wielu powodów. Muzyka jest jednym z tych powodów, ale też ja bardzo żyję i przeżywam to, o czym oni śpiewają. Bo znam wiele osób, które nie akceptują zachowania Rammsteina na scenie, czyli tam flagi LGBT, czy coś tam, czy wsparcie dla Ukrainy, czy Ausländerzy. Ja z wieloma rzeczami też się nie zgadzam, ale uważam, że każdy ma prawo opowiadać o swoich sympatiach i opowiadać o swoich uczuciach i je przedstawiać, a najbardziej do tego prawo mają artyści. I ja z żadnym artystą, czy on będzie sympatyzował raczej, wiesz, z treściami narodowo-historycznymi, czy właśnie, wiesz, bardziej z liberalnymi, nie chcę mówić lewicowymi, bo ja nie mam poglądów lewicowych, to żeby było jasne, nie? Opowiadanie o tym, zajmowanie się kwestiami bardzo ważnymi społecznie, napisanie piosenki ujmującej, wręcz doprowadzającej mnie do płaczu czasami, Donaukind. To jest piosenka o tym zwyrodnialcu Fritzu, jak on się tam, Józef Fritz. Józef prawda? Fritz, tak. Austriak, tak? Tak. Dlatego Dunaj w tytule, nie? Piosenka o tym, że była głośna sprawa w Niemczech, jeden gość po śmierci pozwolił się zjeść. Wiesz, oni piszą Mein Teil. No a do tego dochodzą, wiesz, koncerty, które już później zaliczałem po prostu przy okazji jeden po drugim, jak tylko mogłem. Czy w Polsce, czy przy okazji jakiejś ostatniej trasy też 2 koncerty w Pradze. No to są genialne spektakle. To są spektakle, które się tworzy dla, no wiecie, no, na stadionach jest od 50 do 70 tysięcy widzów. ludzi i te bilety sprzedają się. One sprzedają się bardzo szybko. No i teraz tak, Rammstein prawdopodobnie za 1,5 roku ruszy w nową trasę, nie? Także na pewno też kupienie jeden bilet, a ze 2-3 na pewno. A na czym polega to Rammstein Army Poland? To jest grupa przyjaciół, ja tak powiem, to jest grupa oczywiście, polska, ale to zaraz do tego dojdziemy. Stworzona została przez moich przyjaciół z Bałkanów, z Serbii. Do tego dołączyli ludzie z różnych części świata. Wiem o tym, bo na przykład byliśmy spotkanie, gdzie byli znajomi z Kolumbii, ze Stanów, z Chin. Już o Europie nie mówię, ale Brazylijczycy byli. To było akurat przy okazji pierwszego koncertu ostatniej trasy w Pradze, nie? Mieliśmy takie, zawsze jak jest koncert, to spotyka się grupa Rammstein Army, bo tak to jest stworzone. Na tych grupach, już nie pamiętam, czy to jest TikTok, czy Facebook, to są rzędy tam 100 000 obserwatorów. Ilu z nich jest fanami, którzy są zaangażowani? No na pewno
pewno nie aż tylu, nie? Natomiast no, są to grupy, z którymi liczy się też management A, Rammsteina. oficjalny management Rammstein? Management tak, zna, natomiast jest Liffat, który jest tym oficjalnym Mhm. fanklubem, natomiast Rammstein Army jest bardzo mocno postrzegane. No i moja przygoda z Rammstein Army też rozpoczęła się mniej więcej w momencie, kiedy zacząłem sobie grać. Zostałem właśnie przez kolegę tam Milosza poproszony o ten, jakiś tam, nie wiem czy teraz to opowiadałem, czy wcześniej. On mnie skojarzył, nie, z KSW i skojarzył z tego, że gram Rammsteina. Zaprosił mnie do swojego kanału, który też, już nie pamiętam, czy był na TikToku, czy nie. Wystąpiliśmy tam z żoną, bo moja żona jako doktorantka na uniwersytecie, pani doktor na Uniwersytecie Warszawskim Germanistyki, przez 1 rok miała zajęcia z tekstów Rammsteina. Analizowane Wow. były teksty Tilla Lindemana. To później to porzuciła, bo on jest jednak, sam Lindemann jest jednak kontrowersyjną postacią, bardzo. I on ma, wiesz, dwie twarze, bo jedną twarzą jest ten Rammstein z nim, a drugą to, co robi w solowym projekcie. Solowy, tak. No i to i wszystko fajnie zagrało i później zdwaniamy się z tym Miloszem, który też tam mówi, a może chciałbyś być takim przedstawicielem official manager tam Rammsteina w Polsce? Ja mówię, stary, ale to ja mam pracuję. Co ja bym robił? Mówię, nic. Świetna fucha. No. I tak wiesz, i tak od słowa do słowa zaczęliśmy tam poznawać coraz więcej ludzi. Na czym to polega? No, na tym, że się ta społeczność się wspiera i na przykład wspomniany Milosz, tak, bo to są, wiesz, ludzie, którzy kupują nie 2-3 bilety, ale kupują na przykład 8 biletów i znam takie osoby, które urlop niemal w całości poświęcają na to, żeby przejechać trasę Rammsteina z jak największą ilością koncertów, nie? I Milosz do mnie dzwoni i mówi, nie jestem w stanie przyjechać na koncerty do Chorzowa. Ja mówię, no co zrobić? No, on mówi, to wyślę ci moje bilety. Ja mówię, Milosz, tylko oddam ci hajs troszeczkę później. Nie, ja mówię, nie musisz mi oddawać. A on miał dobre bilety, bo miał, wiesz, Feuerzone, czyli to jest ten Golden Blisko. Circle, tak, blisko. Nie? Za blisko jak dla mnie, bo to jest naprawdę gorąco. Ale warto spróbować. No i widzisz, i chłop mi oddaje swoje bilety, które kosztują ładnych paręset euro, ale bez przesady, bo akurat Rammstein dba o to, żeby te ceny nie były przegięte, bo to może kiedyś jeszcze temat na inną audycję, ceny biletów w Polsce. I wiesz, ja mi przysłał swoje bilety, nic nie chcę w zamian. Ja rozmawiam z jakąś znajomą, która ma swoje bilety, nie? I ona mówi, a ja nie mam biletu. Ja mówię, to ja ci dam. A ona mówi, ale ja nie mam ci jak oddać. Ja mówię, stara, no, ja dostałem bilet za darmo, to tobie oddam bilet Taka za rodzina. darmo. Wiesz co, no rodzina to jest oczywiście za dużo powiedziane, ale to, tak można delikatnie porównać. No, bardzo, wiesz. I Miśka, którą pozdrawiam, jak może będzie oglądać, wiesz, aż nie wierzyła. Natomiast ja miałem też radość z tego, bo ta społeczność tak zadziałała, nie? I po prostu ja wiem, że jak ktoś coś będzie potrzebował, a ktoś inny będzie mógł w tym czasie coś pomóc, to no to okej, wiesz. No. Kończy się tak, że słuchaj, do mojej przyjaciółki Kseni z Rammstein Army, ona jest taką jedną z wodzirejek, nie? Jak była w Polsce, w Warszawie, poczęstowałem ją ptasim mleczkiem, poszliśmy na obiad do baru mlecznego, bo chciała spróbować. Ja mówię, co, 5 gwiazdek? Mówię, czy prawdziwy polski obiad w barze? No, oczywiście bar mleczny, pierogi. Jeden z naszych takich, wiesz, super, no i ptasie mleczko. No to skończyło się na tym, że musiałem im wysyłać ptasie mleczko do Serbii na przykład i kurczę, jest ta paczka tak opakowana na wawrze, chcę ją wysłać. A pani mówi, a co w środku? Ja mówię, ptasie mleczko. A taki gość z tyłu mówi, akurat ptasie mleczko. Tylko, że ta paczka idzie, oczywiście ona musi tam, wiesz, przejść te wszystkie procedury. 3 tygodnie idzie do Serbii paczka z Warszawy. To ja mam podobną sytuację, bo też mam przyjaciół w Serbii i jak kiedyś pierwszy raz mnie tu odwiedzili, to też ich poczęstowałem ptasim mleczkiem i później zaprosili mnie jeszcze raz do Serbii, zawiozłem tam ptasie mleczko i później przez kolegę podawałem do Belgradu. Jednak ptasie mleczko to jest to. Patrz, i teraz właśnie dlaczego wspomniałem tą datę, 29 listopada, to był pierwszy koncert Rammsteina w Polsce, więc jestem w gronie, nie pamiętam ile Stodoła mogła wtedy pomieścić, nie wiem, 3000? Max chyba, nie? Bo do tej pory chyba tam jest... No około 2,5 tak No teraz. to jestem w takim gronie naprawdę zamkniętym osób, które były na pierwszym koncercie Rammsteina i teraz 29 listopada będę mógł powiedzieć sobie, kurde, znam tą kapelę 30 lat. Czy mogę śmiało powiedzieć, słucham ich 30 lat.
Ja na YouTubie parę razy spotkałem się z takimi właśnie fragmentami czy kawałkami koncertów właśnie Rammsteina, jeszcze sprzed tej ery, kiedy stali się taką gwiazdą mega, tak? Rozpoznawalną światową. Czyli kiedy jeszcze grali w halach normalnych. Tak, tam, tak. Typu Spodek, nie? No jeszcze mniejsze nawet widziałem. gdzieś na No to, YouTubie. to faktycznie... Nie, Stodoły właśnie nie Nie, to, widziałem. wiesz co, Stodoły były nie jakieś widziałem. fragmenty, kiedyś widziałem w warszawskim ośrodku telewizyjnym. Ale wiesz, ale no, nikt wtedy się nie spodziewał. Wtedy wszyscy chcieli zobaczyć nawet nie Illusion, które bardzo szanuję, tylko Clawfingera. Nie? Tak, no bo to był- wtedy była ta gwiazda największa. No oczywiście, że tak. Wiesz, natomiast no zaraz, czy to właśnie nie było tak, że dwa obroty trasy w Polsce, to nie było już tak, że Rammstein był gwiazdą wieczoru, a Clawfinger był supportem i to takim pierwszym albo drugim. No tak. Wszystkie płyty masz Przepraszam, Rammsteina? że za słabo się przygotowałem do... A ja chciałem Cię zapytać, czy masz wszystkie płyty? Mam wszystkie płyty, nie wszystkie na winylach. No i znowu wpadam... A jakąś masz największą pamiątkę związaną z Rammsteinem? Masz jakąś taką pamiątkę? Nie wiem, złapałeś pałeczkę na koncercie? Nie, bo ja nigdy... Wiesz co, ja inaczej. Ja zawsze bardziej dążyłem, na razie mi się oczywiście nie udało, bardziej wolę porozmawiać, no co ja zrobię z tym przedmiotem. No Rozumiem. Miałem różne na przykład akredytacje. Miałem pierwszy bilet na Rage Against the Machine, który gdzieś tam znalazłem. Nie przywiązuję do tego uwagi, bo miałem, wiesz, no co. No ale ja sobie kupuję. Rzeczy. Wchodzę nawet do Rossmana w Berlinie możesz wejść i kupić sobie perfumy Rammsteina. Nie? To ja ze strony zamawiałem, moja córka chciała. Tak. A widzisz, a w Niemczech Rammstein akurat ma jakąś tam umowę z Rossmanem, że ich wyroby można tam kupić. Ja nie jestem chyba gadżeciarzem, bo kiedyś kolekcjonowałem różne rzeczy typu pamiątka z finału Ligi Mistrzów. W Gelsenkirchen grało AS Monaco, FC Porto. Także ona mówi do mnie, no ale co z tym zrobisz? No i później wiesz, no później spakowałem to do jednej, do drugiej, do trzeciej torby. Oddałem dużo rzeczy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dałem Różalowi jakieś koszulki. Już ja nie mam czasu, żeby to spieniężać i oddawać, ale wydaje mi się, że wiesz, właśnie No takie jakiś cel gadżety. ważny. Tak, ktoś mówi, że coś potrzebuje, wiesz, koszulkę miałem reprezentacji Polski ze swoim nazwiskiem, po sukcesach piłkarzy ręcznych, no to też wysłałem do mojego domu kultury, żeby sobie, wiesz, w Żarach, żeby sobie zlicytowali. To no, nawet całkiem fajne pieniądze z tego wychodziły. Także wiesz co, dla mnie bardziej byłoby większą wartością spotkanie, rozmowa, niż samo gadżetowanie i to jest chyba też nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy, że wiesz, ty możesz sobie to kupić. Tak. Możesz sobie to kupić, tylko jaką wartość będziesz miał i radość z tego, że sobie kupisz gadżet X z autografami, bo to możesz kupić. No bo właśnie to chciałem o tym powiedzieć, bo znam taką osobę, która na przykład kupuje autografy. No i dla mnie to nie wiem, czy on to kupuje jako, nie wiem, inwestycje, może chce kolekcjonować, nieważne, ale jak chce, niech robi, ja nikomu nic nie zabraniam, ale dla mnie autograf to jak ja go zdobędę. Oczywiście. Ktoś mi się podpisze na płycie, ale kupić coś. Wiesz co, ja byłem gnojkiem w szkole podstawowej i razem z moim przyjacielem zaczęliśmy zbierać autografy. Autorów, sportowców, zespołów. Poszliśmy o krok dalej. W jakiś sposób, ja w tej chwili nie pamiętam, ale docieraliśmy do adresów znanych polskich aktorów. Władysław Pawlik. Ja Ci po nagraniu pokażę. Ja mam album, gdzie świętej pamięci autorzy pisali do mnie listy. Ja troszeczkę, wiesz, próbowałem tam, że chciałbym zostać aktorem i świętej pamięci pan Pawlik napisał mi, jaka jest droga, wiesz. Ach, I to był czad, wiesz. Myśmy zdobyli nawet autograf sekretarza generalnego ONZ-u. Ja to mam. Javier Pérez de Cuellar. I to jest to, co ty powiedziałeś. To jest ta radość, no bo no co z tego, że sobie kupisz... no to jest tak z tą płytą. No to dokładnie tak, no. A pokażesz teraz nam swoje płyty ukochane? Mam ich kilka, tylko nie wiem, na ile będziemy mieć czas, żeby o każdej powiedzieć. Czy taką pierwszą płytą, która zrobiła na mnie wrażenie, to jest pierwsza płyta Manamo. Zobaczyłem ją, ja chyba jeszcze do szkoły nie chodziłem, albo chodziłem do pierwszej czy do drugiej klasy
i uczniowie Tak. w technikum, w którym uczył mój tata, mieli ze sobą tą płytę, wiesz, bo w ogóle była taka moda, że jak ktoś coś miał ekstra, czy to była gała, czy wiesz, czy jakiś fajny ciuch na WF, to zakładał, wiesz, spodenki z 3 paskami, no bo gdzie miał się tym pochwalić, nie? Jak tak udało mu się kupić płytę Manamu, To przyniósł. oczywiście, że tak. No plus do tego później doszła ta wielka... Jezu, jak się nazywa ten płat? Wielka ucieczka. Ale wstyd. z muzyką Manamu. Wielka majówka. Wielka majówka ze Zbyszkiem Zamachowskim, prawda? Tak. Chyba debiutował tam, tak? Czy nie? Chyba wcześniej. Ale w każdym razie No, ale mamy ten tytuł. to jest ta pierwsza płyta, która też jest... Pierwsze tłoczenie oczywiście. Tak. 80 zł, ale ty masz pamięć. Ja akurat do pieniędzy tu mam. Płyta za 700 zł. No, nie mogło być. Nie mogło jej nie być Republika. Ja wziąłem na przykład jedną płytę Republiki, ale tak samo Nieustanne Tango i płyty Obywatela GC, no to jest dla mnie magia. To jest to, że oni się spotkali, wiesz, z Jankiem Borysewiczem, prawda? Gdzie te antagonizmy. To jest płyta odkupiona w antykwariacie, bo oryginał dałem w prezencie mojemu przyjacielowi. No i to jest ta słynna płyta, która kosztowała faktycznie 220 zł. No to jest reper. Tak, ja wiem, ja mówię, że to jest ta słynna płyta, jeśli Tak. chodzi o samą zawartość muzyczną, Muzyczną. prawda? W skupie makulatury w żarach. Oryginał dałem przyjacielowi w prezencie. Tutaj trochę zakurzona. No, a to jest płyta, która spowodowała, że punk rock porzuciłem na rzecz cięższego grania. I jakby... Czyli upadł ci biznes przez TSA. Bankowy na kasetach. Nie, bo to jeszcze wiesz. Mówię bardziej tutaj, wiesz, o przyjmowaniu tej historii. Marek Grechuta, Anawa, Klasyk. ale wiesz dlaczego? Mam do siebie żal, bo oczywiście jako młody człowiek, mimo że skończyłem szkołę, to i tak byłem niewykształcony. I bardzo na początku swojej ścieżki jako fana muzyki nie doceniałem tego artysty, nie doceniałem wielu artystów, którzy w jakiś sposób byli wykorzystywani też przez komunę, prawda? Natomiast to, co tworzył Marek Grechuta, no to jest... Paweł, ja mam podobną sytuację, dlatego że dziś, kiedy kolekcjonuję płyty winylowe, to tak naprawdę od nowa się uczę muzyki. O! No. Bo odkrywam właśnie takich artystów jak Marek Grechuta, nie wiem, Skaldowie, Czarnoczarni. A w czasach, kiedy byliśmy gnojami, to Gnojami było to nie, obciach to mnie trochę. tam ta no. amerykańska scena, ten Oczywiście. właśnie, wiesz, Cypress Hill, Sepultura i inne rzeczy kręciły, tak? No. Bracie, płyta, kiedy dostałem się do szkoły średniej, największe dzieło Pawła Kukiza. No tak. O, ktoś do mnie dzwoni. Muszę Cookies. połączyć. Nie Piersi, bo Piersi były jajcarskim Później. zespołem. Tak. Nie, Piersi były... Nie, może najpierw był Hak, Piersi, IRL, później dalej były Piersi. Natomiast to, co stworzyli tutaj w trójkę, to jest płyta, którą zamykasz w gramofonie, wyłączasz światło i zamykasz oczy. Ale nie zasypiasz. Też warstwa tekstowa jest Ważna. przeolbrzymia. 3 płyty zostawiłem na koniec, a powinny być 4, które są najważniejsze dla mnie, jeśli chodzi o polską muzykę rockową, undergroundową. To jest wspominany wcześniej Izrael, pierwsza płyta, która po prostu... Wiesz, kilka dni temu ja tej płyty nie słuchałem jakiś czas i kilka dni temu wrzuciłem ją na warsztat. I okazało się, że ja pamiętam wszystkie teksty z całej płyty. A żona mówi, fajnie śpiewasz. Ja mówię, no nie śpiewam, tylko sobie odtwarzam w pamięci. No. Genialna płyta, zresztą w ogóle potwierdzająca geniusz Roberta Brylewskiego, Tomasza Lipińskiego, całej tej załogi warszawskiej, która na wielu festiwalach od początku lat 80., których oczywiście wtedy nie znałem, budziła respekt i szacunek, bo mój pierwszy wyjazd do Jarocina to był bodaj rok 88 albo 89. A wtedy Brylu już się zajmował innymi projektami. Tak. Czyli to jest płyta z kategorii Płonie najlepsza Babylon. dla mnie i najbardziej niedoceniona. No to jest też już rzadka płyta na rynku wtórnym. Jeśli miałbym powiedzieć, że płyta najbardziej niedoceniona, Mhm. to jest to zdecydowanie Dla Ciebie Siekiera? Siekiera.
To już jest oczywiście dalsza historia Siekiery bez Tomasza Budzyńskiego. Kolejna z płyt, która ląduje na talerzu i po prostu... Wszystko pamiętasz. No ja pamiętam nawet, bo to nie jest ta oryginalna płyta, którą ja kupiłem w latach 80., ale ja muszę mieć, nie? O, to jak znajdę teraz pierwsze wydanie, to ci wezmę gdzieś na starocie. Płyta Skarb. Płyta, Brygada. najlepsza płyta w historii polskiego roku. I tu nikt mi nie powie, że jest inaczej. To jest najlepsza płyta w historii polskiego rocka. Raz jeszcze padają nazwiska Brylewski, Lipiński. Bo to, co oni zrobili testując studio S4, to, co zostało wydane w sumie przez przypadek, jak się okazało, i nie do końca zgodnie z deklaracjami komuny, co później skutkowało tym, że nakład został wycofany i zniszczony, a to jest oryginalne wydanie Tom Pressu z 1982 roku. No to każda płyta, każda piosenka jest po prostu dziełem i wiesz, może nie od centrali, ale jak pierdyknie ci radioaktywny blok z tą ścianą dźwięku. Dzięków. No. To przecież jesteś wbity i tak wiesz, no... Ja nie polecam tej płyty w represach, bo No. też mam w pierwszym tłoczeniu i chyba mam jeszcze 1 lub 2 jakieś represy współczesne. Jeden chyba nawet jakiś okazjonalny na chyba 30-lecie wydania. Oj. Tym dobrze brzmi, a tam już jakoś dziwnie, nie wiem. Coś za bardzo dla mnie pokombinowali. Dobra, to tutaj przygotowałem też taką partię płyt. Dobra, spróbuję wziąć wszystkie. Nie no, silny jesteś. Zagraniczne, ale... Dobra, to jedziemy tak. Wspomniałem o tej płycie Let There Be Rock, która była pierwszą płytą, jaką kupiłem, co matka o mało zawału nie dostała. Natomiast no, AC/DC to klasyka, która musi być. Byłeś na koncercie? Byłem kilka razy na koncercie AC/DC, najgorzej wspominam koncert. Mówisz o tym ostatnim, tak? Tak. Na stadionie. Ten ostatni na stadionie był lepszy od tego, który był w roku 2015. W Chorzowie chyba, tak? Nie, na Stadionie Też Narodowym. Natomiast byłem na nim z córką i na bisach, kiedy było Highway to Hell. Córka, która miała wtedy tam 10 lat, mówi: tatusiu, panu się mikrofon zepsuł. No, nagłośnienie było przez cały po prostu koncert tak fatalne, że dramat. Teraz było lepiej, natomiast wiesz, to też jest... widziałem AC/DC już tam 2 razy, coś tam, ale no, są koncerty zespołów, które są w twojej głowie, świadomości i wiesz, że za chwilę już ich nie ma, nie? Jeśli miałbyś spojrzeć na cały skład przekrojowo, to w większości już ich nie ma. Nie? Tak. Natomiast no, ja nie mówię, że trzeba chodzić, ale warto. Warto, prawda? Ja też mam wielu takich artystów, którzy odeszli i dziś żałuję, że nie zobaczyłem ich koncertu. Tu jest wspomniany Scorpions. Wziąłem to dlatego, że jednak ten Scorpions spowodował we mnie to, że oprócz Republiki, bo ja byłem fanem Republiki i takich, wiesz, śmiesznych brzmień, tam Laura Branigan i powstające, wiesz, pierwsze historie związane z Depeche Mode, którego nikt nie traktował poważnie, to ja bardziej, wiesz, wolałem posłuchać właśnie tego, co jest na tej płycie, nie? Czyli When the Smoke is Going Down na przykład. A płyta świetna. Płyta, która... kategoria płyt, które zmieniły moje życie. Powerslave Iron Maiden. Uważam, że płyta, jak dla mnie najlepsza płyta Iron Maiden w historii. Dlatego też jak Maideni grają koncerty, to staram się na każdym być. No, wspomniałem Pistolsi. Wspomniani Pistolsi, to jest też chyba płyta... Repres. O, tak? Tak. O kurczę, widzisz. Nie potrafiłem tego rozpoznać, no. Chociaż... Ale dobrze brzmi. Świetnie brzmi. Jedna z 2 płyt z Sex Pistols, które się okazały... Jeszcze z alternatywną okładką chyba gdzieś widziałem. Tak, w innym kolorze, bodaj różowym, ale nie powiem teraz, że na pewno. Tak jest Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. I przypominam Ci, że to była ta płyta, którą kupiłem w Berlinie za 9,95 Deutsche Mark. Ja kurczę Lloydona biografię czytałem. No, wariat. Wariat. Chociaż bardzo Pila lubię. Ja też. Lubię bardzo, ale dla mnie takim chyba mocno
poszukującym, to był McLaren, nie taki menadżer, który potrafił No, świetnie Marco wyklarować. McLaren to tak, E, bardzo pój- kontrowersyjna Tak, historia. później gdzieś tam kombinował, jakieś początki rapu były, też tam coś nagrywał z hip-hopem, ale kocham jego płytę Pari Pari. Pari Pari. Dobra, no to Ci opowiem pewną anegdotę, anegdoty chyba są prawdziwe, nie? Przyjechał przy okazji promowania tej płyty do Polski i spotkał się w Esce Warszawskiej z panem Markiem Owsińskim. No jako, że wszedł do radia Malcolm McLaren, sam Malcolm McLaren, więc palił papierosa, co już było słabe. No ale w studiu się nie pali papierosów, nie? Więc skubany gdzieś tam zgasił na tym stole, nie? I redaktor Owsiński na koniec mówi: hej Malcolm, zapomniałeś o czymś i oddał mu tego peta. Czyli go skiepował lekko. The Cure, pornografia. Świetny album. Też. W ogóle te wszystkie 3 pierwsze płyty. Poczekaj, nie, nawet wszystkie 3. Na pewno 17 Seconds, Fight i pornografia. Tak, o tych 3 płytach chciałem powiedzieć. To są płyty, które wiesz, z kolei wprowadziły mnie wtedy, wiesz, w ten stan takiej tej zimnej fali. Czyli znowu zmiana ciuchów na długie, czarne swetry z wyciągniętymi dekoltami, ramionami. Kocham ten zespół. O tym zespole dowiedziałem się dosyć późno, ale to jest, widzisz, następny zespół, który kocham. I jak tylko jest jakiś koncert w pobliżu, muszę to oglądać. To wydarzenie muszę oglądać. I jestem zły, że ostatni koncert Kaltów w Warszawie w zeszłym roku został tak źle zorganizowany, że trwał bodaj godzinę i 10 Było minut. ciężko zaparkować. Mówimy o letniej scenie progresji? Tak, No, też było. nie, no fatalnie, no bracie, no kurde, no na Kaltów, których pamiętam jak grali w Stodole i to było ponad 2 godziny, to tutaj było, wiesz, godzina 10. Ja Wiedersehen. No i Natomiast problem był taki organizacyjny. Ja mam taką fajną, bardzo rzadki mam maxi single Kaltów z hologramem tutaj na okładce. tam jest bardzo ciekawa historia z tym chłopcem na okładce, wiesz, że oni kupili to zdjęcie, a później, wiesz, trochę przypomina to historia okładkę Nirwany, że rodzina zaczęła się upominać o prawa autorskie, no ale to, wiesz, jak coś sprzedajesz i jest dobrze, dostajesz 2 koła papiera, I jesteś tak, zadowolony, tu dobijasz, a później, wiesz, Sapkowski też sprzedał Wiedźmina, a później okazało Tak. się, że wiesz, mam z tym problem. Bo to jak już sobie dopisz gdzieś tam w umowie, a jak zarobisz na tym 1 milion, to jest okej, ale jak zarobisz 10 milionów, to się wtedy ze mną podziel. I ja nie mam z tym problemu. Tak. Natomiast czekanie na to, że wiesz, coś sprzedasz i później wiesz, jeszcze oczekujesz, że coś sobie chcesz więcej, jest nie fair. No, Bardzo niedoceniony w Polsce zespół. kompletnie. A 3 płyty Jane's Addiction, to każdą po prostu, wiesz, i mam na Spotify'u i na CD-ku i A kto jest na tym albumie na gitarze? Navarro. Navarro, Tak, bo na pierwszy... Red Hot Chili Peppers swego czasu. Tak. Znaczy on tutaj grał jeszcze tylko w Jane's Addiction. Bo ta płyta wychodziła, jak John Frusciante jeszcze grał w Red Hot Chili Peppers. Natomiast później zdecydowanie tak, to on tworzył. Tylko, że z kolei jak on zaczął tworzyć Red Hot Chili Peppers, czyli Californication, Nie, wcześniej. Blood Sugar Six Magic, Chyba tak. mógł być. Dobrze pamiętam. I- No. To tam był problem Antony miał problem na takim. No oni, z wiesz, używkami. właśnie, No. dokładnie. Ale album, który- Też właśnie zespół, tak jak wspominałem, no absolutnie niedoceniony w Polsce, mało znany. Ja nie wiem, czy jakby przyjechali teraz, to by się coś sprzedało. Problem był z biletami. Wiesz co, prawdopodobnie tak. No. O, wspomniana Wspomniana właśnie. YouTube, tak. według mnie klasyka i zdecydowanie najlepszy album Irlandczyków w historii ich grania. Praktycznie każdy, wiesz, no ten początek tej płyty Patrz, byliśmy kiedyś wspólnie w Irlandii zawodowo razem. byliśmy. I się Nie wpadliśmy na to. Kurde, i się nie zgadaliśmy, żeby inaczej. polatać po Irlandii. Ja nie Londynie wiem, czy też byliśmy w razem. Londynie i oni grali wtedy w O2 Arena. no. Ja chciałem iść na ten koncert. I wiesz Że co, my wtedy się nie zgadaliśmy. ale myśmy wtedy, ja miałem wtedy mówić, nie, no nie możesz iść. Ja mówię, przecież powinienem wyjść No, przyjaciele, Rage Against the Machine, mogę się pochwalić. No nie jest to jest oczywiście wznowienie, ale byłem na koncercie jedynym w Polsce. 94. Razem z Kultem. O Jezus, czułem się też Ja z byłem radia. wtedy małolatem i mój kolega, który był ode mnie starszy parę lat, jechał na to, tak mu zazdrościłem.
A to jest czego zazdrościć, bo Torwar nie był ostoją, świątynią muzyki, ale tam ten koncert pamiętam do końca życia. I tam było bardzo śmieszne, bo ja miałem akredytację, ale na akredytację nie dało się wszędzie wejść, ale mogłeś wejść gdzieś tam, gdzie wszyscy nie wchodzili. Mi się chciało do kibla, strasznie mi się chciało siku. I tak idę i nagle gdzieś tam na tych schodach tego Torwaru wówczas nie znałem. Taki, widzisz, znowu poprawność polityczna. No wychodzi ciemnoskóry. Ja mówię, Tom Morello! No i hello! I poszedł dalej, nie? Wiesz co, wziąłem 3 płyty Pink Floyd. Pierwsza. Dark Side of the Moon, dlatego, że uważam, że jest to płyta najlepsza w historii rocka. Płyta, która zmieniła muzykę rockową pod każdym względem i nadała tej muzyce zupełnie inną wartość, przemianowała ją. To było odejście od takiego grania czy Animals, czy The Who, czy coś. Tu Totalna powstała. ewolucja muzyczna i rewolucja. Tak. To jest jedno. Mam wrażenie, że wszystko zaczynało się od tej płyty, gdzie znajduje się kompozycja, właściwie symfonika mała Ichos, która jest po prostu dziełem wybitnym. A zwieńczeniem tego wszystkiego jest płyta, którą muszę mieć, ale do której straciłem, no to nie jest tak, że straciłem szacunek, ale tutaj to jest tak, wychodzi płyta Pink Floyd The Wall, czytasz, oglądasz film, jesteś zafascynowany tymi opowieściami, tylko że po jakimś czasie, bo ja tego nie znałem, w momencie, kiedy tam, wiesz, no, The Wall zacząłem słuchać, nie powiem, że w 79 roku, bo bym kłamał, ale zacząłem The Wall słuchać w 89 roku, czyli 10 lat po tym, jak się ukazało. No i wiesz, ta fascynacja, przekładanie tekstów, tylko że wiesz, jak dokopujesz się do historii i śledzisz historię Pink Floyd, no to na tej płycie Dark Side of the Moon i jeszcze troszeczkę na Wish You Were Here kończy się ten zespół. I mówisz, nagrywają jeszcze bodaj Animalsów, to oni już nie są zespołem tak naprawdę, a okazuje się, że Pink Floyd to jest, The Wall to jest płyta Watersa. A cała trójka mu w tym pomagała nagrać. Natomiast ostatnie popisy Rogera Watersa to już w ogóle zero szacunku dla niego. Mimo iż tworzył wybitną muzykę. Perełka. To jest ta kanadyjska? Tak, to jest ta kanadyjska. Widzisz, przesadziłem, że on chciał tutaj 20 tych, ale skończyło się tak, jak ci powiedziałem, że bardzo. Nie, dobrze mówiłem, tylko że zacząłem od 12. Tak. Czyli to jest Folika od innej, ale to jest tak, 12, a skończyło się na 8. Który to jest rok? To jest rok 60. Na płycie będzie. 67. Columbia. Dla Kanady. Czy kanadyjski. No, to jest jedyna kobieta. To, kurde, teraz to mogę powiedzieć coś. No, ale ja tak uważam. No, to jest jedyna kobieta, która potrafiła śpiewać w zespole rockowym tak naprawdę. A później, wiesz, są dziewczyny, które fajnie śpiewają. Guano Apes. No, ale nie potrafię wymienić. Znaczy, ja lubię, jak faceci śpiewają. I wiesz co, mam oczywiście kilka płyt, mam wszystkie płyty, te najważniejsze, jeśli chodzi o Wielką Czwórkę Seattle, czyli jest i Nirvana, i Pearl Jam, ale ja uważam, że te 2 płyty są najlepsze, jeśli chodzi o Seattle. Alice in Chains, to jest druga płyta. Kapitalny album. To jest miazga. Ja pamiętam, jak Płyta- to wyszło. Mam jeszcze na kasecie gdzieś w domu pierwsze wydanie, jak za dzieciaka A kupiłem. wiesz, to jest znowu muzyka totalna, każda piosenka jest po prostu dziełem sztuki. No, ta płyta Bad Mother Finger, to jeszcze, wiesz, tragiczna historia Chrisa Cornella. No to są płyty, wiesz, które muszą stać. I wziąłem na koniec... Paweł, to teraz cię zdenerwuję. Trafiłem parę lat temu ten album. Myślałem, że to jest jakiś repres za jakieś grosze na starociach. Okazało się, że to jakieś pierwsze tłoczenie, tylko że europejskie. Warte dziś majątek. No, jeszcze Kto by się wiesz. spodziewał. No i to jest, mówiliśmy sporo o Rammsteinie. Dla mnie to jest zdecydowanie
O Boże, tu jest... No to jest, wiesz, O Jezus, jak ja lubię ten numer Los i Ameryka i Moskwa. O, jakie fajne numery. To są... no tak. Także wiesz, no bo mógłbym przynieść jeszcze płyt tym Rammsteina, Jasne. wiesz, ale wiesz, no Jedną rzecz zauważyłem, jeszcze wracając do wątku płyt. Chyba nie zwracasz uwagi na tłoczenia, bo tylko wspomniałeś o kanadyjskim. Jak gdyby... wiesz co, ja nie jestem ultra fanem i ultra znawcą i nie potrafiłbym się wypowiadać na ten temat. Ja po prostu jestem ukontentowany tym, że Ma grać ładnie. ma grać ładnie, wiesz, że dbam o płyty. Oczywiście, wiesz, one stoją, każda płyta przed odsłuchaniem, przed położeniem na talerz jest irchową ściereczką wyczyszczona. Ja widzę, jak dbasz, bo masz na ścianie nawet kunicką. A to jest instalacja, moja córka sobie zażyczyła jeszcze. Na początku wspominałeś, że słuchałeś Kunickiej na No pocztówkach, tak, na pocztówkach. a teraz wisi na winylu. Ona bardzo chciała sobie urządzić w ten sposób. Ale bardzo ładnie to wygląda. No, dziękuję w imieniu córki. No to teraz Was zaskoczymy, bo Paweł powiedział, że nie zwraca uwagi na tłoczenia. No. Tak samo nie zwraca... Znaczy nie, ale oczywiście wielką radość sprawia mi to, iż kiedy mogę znaleźć płytę, wiesz, tak jak Marek Grechuta, tam jest też chyba 67 rok, jeśli... No to wiesz, to jest ta satysfakcja, Bo chciałem... wiesz, jakaś jest historia tego przedmiotu, prawda? No to mnie też zawsze fascynuje w tych płytach starych, jak kupuję na starociach, kto to wcześniej miał, Tak. jaka jest historia tej płyty, jak została zdobyta. To są różne historie. No. Ja na przykład kilkukrotnie trafiłem płyty, które w środku miały bilety z koncertów. No. Tak, zgadza się. Znaczy ja nie trafiłem, ale ja tak wiem, słyszałem, bo to wiesz, ja chyba sam sobie wkładałem kiedyś jakieś zdjęcie tam do pierwszej płyty Lady Punk wkładałem, wiesz, jakiś czy plakacik, to oczywiście ta płyta nie mogła być tak pojemna, natomiast no, to bywały tam gadżety. Ja chciałem nawiązać do tego, że nie zwracasz uwagi na sprzęt audio, bo zaczęliśmy o tym już mówić, zanim włączyliśmy kamery. Wiesz co, no nie zwracam, zwracam. No co chcesz? To sobie słucham muzyki ze Spotify'a. No tak, bo dla Ciebie streaming, vinyl streaming. To znaczy nie, bo ja to wykorzystuję na przykład, wiesz, też czasami sobie biorę nawet do samochodu, czasami jak jadę do drugiego domu, w inne miejsce, na przykład na Mazury. No całkiem przyzwoity, wiesz, dźwięk. No. A tu mamy no Panasonica, całkiem eleganckiego, podłączonego, wiesz, do... Miałem takiego samego kiedyś. Ja nie mam studia przede wszystkim, wiesz, no zacznijmy od tego, bo ja, wiesz, doceniam to, co pokazuje Hirek Wrona na przykład, wiesz, mój ulubieniec, jeśli chodzi o pielęgnację winyli, to jest w ogóle mistrz, nie? Mam paru przyjaciół, którzy naprawdę, wiesz, mają sprzęt ale ja im nie zazdroszczę. To znaczy cieszę się z tego, że mają taki sprzęt, tylko ja na przykład no, nie mam takiej, nawet nie to potrzeby, tylko takiej możliwości słuchania, nie? Poza tym ile razy mógłbym w jakiś sposób zrekompensować sobie, wiesz, taki, wiesz, wydatek. To ja wolę przeznaczyć sporą część takich pieniędzy, które miałbym zainwestować w sprzęt, a to nie jest zły sprzęt, to jest normalny sprzęt, który daje Ci radość słuchania, ale w to, żeby pojechać na przykład na 4 dni, czy tam na 3 dni do Pragi, zobaczyć 2 koncerty Rammsteina, co jakbyś sobie podliczył, wiesz, przejazd, hotel, i bilety i tam... To dobry gramofon. To jest bardzo dobry gramofon, tak. Ale mi to daje radość, wiesz, to są proste historie, to nawet w tej chwili przy tych cenach, które są wyjazd do Krakowa, do Tauron Areny, to też, wiesz, no, ja muszę wziąć sobie 2 dni, bo chcę pojechać w dniu koncertu i na przykład no, nie mogę się zerwać o 6, ja już jak jadę, to muszę się wyspać, zjeść śniadanie i pojechać o 10, nie? No to już musisz wziąć i urlop, ale no, Jakaś taka higiena. Higiena i ja ponad wszystko uwielbiam muzykę na żywo. Muzykę na żywo i tyle. Nie doszukiwałbym się tutaj żadnej filozofii. Nie jest to adapter Artur. Pamiętasz? Taki adapter był? Pamiętam. No. Fajnie jeszcze. Masz lęko. No tak, Bardzo na dole ładne. jest też jakiś chyba Denon czy coś tam. I to są przyzwoite sprzęty, to są, wiesz, no kosztują tam 500, 600 czy 700 zł. No i dla mnie Ale to to, jest... co rozmawialiśmy wcześniej, no, dla Ciebie liczy się muzyka, a nie sprzęt, tak? Bo Ty słuchasz muzyki, a nie sprzętu. No tak, no to wiesz, no właśnie mówiliśmy, to jeżeli miałbym tak podchodzić do sprawy, to co ja mam zainstalować w swoim samochodzie, gdzie słucham, wiesz, bardzo dużo muzyki, bo bardzo dużo jeżdżę i zawsze jest muzyka. Już no, niestety nie ma radia, tylko jest Spotify, są moje playlisty. No to co ja mam tam zainstalować?
Wyrzucić siedzenia No właśnie. w bagażniku. Coś? Nie. Wystarczy. Wystarczy. Pawle, bardzo dziękujemy za gościnę. Wiem, że się spieszysz, bo jutro rano wyjazd zawodowy do Berlina. Prywatny. Prywatny. No ale to Ale wyjazd, to się liczy. pewnie płyty przywieziesz. Wiesz co, nie wiem co przywiozę, ale zawsze coś przywożę. Czekoladę i płytę. Wiesz, na przykład kupię sobie perfumy Rammsteina. O, Też tak można. dlaczego nie? W tym Rossmanie. Tak, akurat jest blisko. Ja Was zapraszam do subskrypcji, komentowania. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję, było mi bardzo miło. To mnie było bardzo miło. Po tylu latach się spotkaliśmy. Tak. Nie na kanwie zawodowej, tylko takiej Przyjacielsko, miłości, tak. miłości do muzyki. Hobbystycznej. Tak. Dokładnie. Boże, a się spotkaliśmy na targu Staroci. I się umawialiśmy już na ten odcinek i umawialiśmy. Dziękuję Radek, dziękuję Maciek. Super było.